Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks. W ciągu ostatnich dni udało mi się upolować kilka starszych zestawów w bardzo dobrych cenach. Jednym z nich jest 42006, który dzisiaj Wam pokażę. Zestaw jest z 2013 roku, składa się z 720 elementów. Wtedy kosztował katalogowo 250 zł. Mnie ten zestaw z pudełkiem, z instrukcją, no można powiedzieć w stanie idealnym udało się kupić za 230 zł. Przed chwilą jak sprawdzałem na Elixie, to jest dosyć sporo ofert, z tym, że ceny są od 250 nawet do 750 zł. Myślę, że taka racjonalna cena to jest do 300 zł za ten zestaw. Jeśli chodzi o nowe zestawy, to chyba najtańszy widziałem za 750 zł, ale są też oferty powyżej 1000 zł. Z tyłu pudełka mamy informacje o wymiarach, o funkcjach, o tym, że koparka jest przystosowana do podpięcia silnika. Jest też model alternatywny, czyli to, czego w najnowszych zestawach już nie znajdziemy. Tak jak Wam mówiłem, zestaw kupiłem używany. W środku są 2 tomy instrukcji. No i widzę, że bardzo ładnie posegregowane wszystkie elementy. Tutaj jest kilka innych zestawów, które były wydane w tamtym okresie. I w pierwszej kolejności budujemy podwozie gąsienicowe. Bardzo prosta konstrukcja, za bardzo nic tutaj się nie dzieje, ale muszę Wam powiedzieć, że te klocki wszystkie wyglądają jak nowe. Zobaczcie, nawet naklejki też wyglądają, jakbym je przed chwilą przykleił. Czy już po tym, jaki był stan pudełka, jak były zapakowane te klocki, domyślałem się, że jest to zestaw raczej od kolekcjonera i nie służył nigdy do zabawy. Po zbudowaniu podwozia już dalej robi się bardzo ciekawie, ponieważ budujemy wszystkie mechanizmy. Tymi kołami czarnymi zębatymi będziemy mogli sterować 3 funkcjami, czyli podnoszeniem ramienia, zginaniem oraz chwytakiem. Tutaj z kolei mamy wyjście do podłączenia silnika i na duży plus zasługuje to, że mamy inne przełożenie przy wyjściu z silnika i inne przełożenie przy wyjściu do sterowania ręcznego. Tutaj jak widzicie mamy koło 20, tutaj mamy koło 12. Dzięki temu sterowanie ręczne na pewno będzie wygodniejsze, bo będzie działało to dużo szybciej. Przykładowo w zestawach Kady, które są z możliwością podpięcia silników, tam zawsze wszystkie przełożenia są zrobione pod silniki. No i największym problemem tam jest w tamtych zestawach od Kady sterowanie właśnie ręczne, ponieważ każdy ruch trwa bardzo długo, jest to dla bardzo cierpliwych osób. A tutaj mamy załatwioną tą kwestię zróżnicowanym przełożeniem. No i przy sterowaniu tutaj moc przechodzi nam do przekładni. Przekładnie mamy 2 i po pierwsze mamy wyjście do siłownika, który będzie nam podnosił i opuszczał całe ramię. Tutaj ta funkcja idzie dołem i idzie sobie przez akslę bezpośrednio do siłownika, który będzie tutaj podpięty. W tej chwili mamy moc skierowaną na zgięcie ramienia, czyli do drugiego siłownika, a tutaj z kolei mamy wyjście do chwytaka. I koparka jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowy, to oprócz bardzo nudnego, monotonnego etapu, kiedy budujemy podwozie, cała pozostała część jest bardzo ciekawa, cały czas budujemy funkcje, mechanizmy. Podwozie z koparką jest połączone za pomocą obrotnicy. Całe to połączenie jest dosyć słabo usztywnione. Zobaczcie, że tutaj te wszystkie elementy się wyginają, to wszystko tutaj lata.
To jest jak na razie jedyny taki duży minus, który udało mi się wychwycić w tym zestawie. Ten cały mechanizm przekładni już Wam pokazywałem podczas budowania. Teraz sobie zobaczmy, jak to działa. I najpierw zobaczmy sobie podnoszenie, opuszczanie ramienia. Tutaj, jak pamiętacie, jest wyjście do tej funkcji. No i tutaj jest po prostu podpięcie do siłownika, który jest podpięty już do ramienia. Teraz sprawdźmy sobie zgięcie ramienia. Tutaj mamy wyjście z funkcji, przejście tutaj przez aksle i kardany do siłownika. No i ostatnia funkcja to sterowanie chwytakiem. Ta funkcja wychodzi nam tutaj. Idzie następnie tutaj przez aksle i kardany. Na zgięciu mamy przejście przez koła zębate. Ramię z chwytakiem również jest połączone poprzez koła zębate, tak żeby mógł tutaj się swobodnie bujać. A tutaj w środku z kolei mamy mały siłownik, który nam wypycha przy wysuwaniu tą środkową część, która otwiera nam chwytak. O, teraz już się pojawi, będzie widać ten siłownik. Kabinę mamy bardzo uproszczoną. Mamy jak zwykle w tego typu zestawach z tamtych czasów niebieski fotel. Na końcu instrukcji jest pokazane krok po kroku, jak podpiąć silnik. Też jest tutaj w zestawie kilka elementów, które zostały po zbudowaniu, które będą potrzebne do wpięcia właśnie tego silnika. Więc tutaj trochę tych kroków trzeba zrobić. Zaraz podłączę silnik, ale nie będę tutaj podpinał tego pojemnika na baterię, z tego względu, że nie mam tego przełącznika, który trzeba tutaj na górze umieścić. Dodatkowo przy wyjściu z silnika będziemy mieli dosyć spore zejście z prędkości. Tutaj będzie sprzęgło, a do niego będzie podpięte koło małe 8. Żeby się dostać do miejsca, gdzie ma być silnik, wystarczy wypiąć tutaj tą boczną część. Ona wypina się bardzo lekko. I tutaj wpinamy sprzęgło. Następnie silnik. Dobra, i zobaczmy sobie, jak działa na silniku. Podsumowując, dobry, ciekawy zestaw za nieduże pieniądze, bo tak jak Wam mówiłem na początku, można go kupić spokojnie używany w okolicach 250 zł. Jak widzicie, za te pieniądze można kupić naprawdę zestaw w stanie idealnym, jak się trochę poszuka. Mnóstwo funkcji, ciekawy proces budowania, no, poza podwoziem. Duży plus za to, że wszystkimi funkcjami sterujemy
z jednego miejsca, bo mówiąc szczerze, zanim go kupiłem, to byłem pewien, że chwytakiem będziemy sterować tutaj przy połączeniu chwytaka z ramieniem. Cały mechanizm mamy odsłonięty. Dla mnie to jest na plus, bo możemy sobie podglądać, jak to wszystko, jak te przełożenia, jak to wszystko działa. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Jestem oczywiście ciekawy, co Wy sądzicie o tym zestawie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.